Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na moją opinię na temat lakierów hybrydowych Rosalind z AliExpress i ja w ostatnim moim haulu z Ali pokazywałam Wam już wzorniki i mogliście zobaczyć, jakie posiadam kolory, natomiast obiecywałam Wam, że zrobię Wam jeszcze recenzję i opowiem o właściwościach tych lakierów, więc dzisiaj dowiecie się, jakie te kolory mają krycie, jaką mają konsystencję, jak się nakładają, czy ogólnie dobrze się z nimi pracuje. I myślę, że troszeczkę się właśnie dowiecie na temat tych lakierów. Opowiem Wam też, ile jest faktycznie lakierów w buteleczce, tak, bo to jest bardzo ciekawa sprawa z tymi lakierami z AliExpress. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynamy. Myślę, że zacznę od pokazania Wam kolorów, które posiadam, chociaż tak jak mówiłam na kanale już je pokazywałam, natomiast myślę, że fajnie będzie, jeżeli wszystko będziecie mogli zobaczyć w jednym miejscu i nie będziecie musieli szukać po innych filmach. I jeszcze tutaj powiem Wam, że nie było w tamtym filmie dwóch kolorów, które miałam kupione jako w ogóle pierwsze z marki Rosalind. To był kolor żółty i taki niebieściutki, więc dzisiaj pokażę Wam naprawdę już wszystkie kolory, które posiadam. Jeżeli chodzi o krycie, to ja zawsze już w trakcie malowania wzorników zapisuję sobie, ile warstw musiałam nałożyć, żeby właśnie pokryć wzorniki i tutaj mogę Wam powiedzieć, że te trzy lakiery, które mam z lewej strony, pokryły mi wzorniki idealnie już po 2 warstwach, natomiast te z prawej potrzebowały 3 warstw i przy niektórych nawet sobie zapisałam takie 3 z plusikiem, z tego względu, że wydaje mi się, że jednak na paznokciach będą wymagały 4 warstw i między innymi miałam tak z lakierem szarym oraz tym takim brzoskwiniowym. Wydaje mi się, że one będą potrzebowały 4 warstw, natomiast jeżeli chodzi o większość, to tak jak mówię, w większości są to 3 warstwy, więc nie jest to jakaś tragedia. Wydaje mi się, że jest to powiedzmy standardowe, jeżeli chodzi o lakiery hybrydowe. Natomiast jeżeli mam porównać to z lakierami Monasi, których również używam z AliExpress, to dla mnie tamte kryją lepiej, ponieważ tam jednak większość lakierów kryje po tych 2 warstwach maksymalnie do 3, a tutaj właśnie jednak mamy znaczącą przewagę tych kryjących po 3 warstwach, a nie po 2. Więc tak jak mówię, no tutaj kolorówka w zależności, natomiast to też jest, wydaje mi się, kwestia konsystencji, ponieważ Monasi jest taki jakby bardziej nie do końca żelowy, tylko taki troszeczkę bardziej jakby kredowy. Tak zupełnie inaczej się ten lakier nakłada niż właśnie w przypadku Rosalind, ponieważ Rosalind to są takie zwyczajne, powiedziałabym, lakiery hybrydowe, tak jak Semilac czy jakikolwiek inny. I jeżeli jesteście przyzwyczajeni właśnie do takiej klasycznej konsystencji, to myślę, że Rosalind może Wam początkowo nawet bardziej pasować, z tego względu, że właśnie jednak człowiek się zawsze przyzwyczaja do czegoś, czego używa, więc jeżeli jesteście przyzwyczajeni do klasycznych lakierów, to myślę, że Rosalindy mogą Wam się jak najbardziej spodobać, natomiast ja, tak jak mówię, po dłuższym czasie używania już Monasi przyzwyczaiłam się do tamtych i dlatego uważam, że tamte są jednak troszeczkę fajniejsze niż te, chociaż te też, tak jak mówię, one nie są złe, więc nie mogę powiedzieć, że Wam odradzam czy coś takiego, natomiast też muszę wspomnieć, że ja osobiście używałam tych lakierów tak naprawdę raz, jeżeli chodzi o taki pełny manikir, z tego względu, że dostałam uczulenia. I tutaj, słuchajcie, w ogóle możecie się zastanawiać, po co w ogóle kupiłaś, durna babo, tyle kolorów, skoro Ciebie te lakiery uczulają. Natomiast ja początkowo, w ogóle tak początkowo miałam właśnie 2 kolory. To był ten kolorek żółty i który? Ten niebieski. I ja korzystałam z nich w różnych zdobieniach, wiecie, po prostu robiłam jakieś detale nimi, czasem jakiegoś jednego pazurka pomalowałam, żeby wprowadzić trochę koloru i w takiej konfiguracji one mnie nie uczuliły, dlatego ja myślałam, że one mnie nie uczulą i kiedy właśnie zobaczyłam na promocjach 11.11, że są kupony do wykorzystania, tam było chyba na przykład, że można było kupić lakiery o wartości $6 za $4, to ja uznałam, dobra, kupuję po prostu ile wlezie i wybrałam, jak widzicie, całkiem sporą ilość z tych kolorków. No i tak się właśnie skończyło, że mam mnóstwo kolorów, lakierów, które mnie niestety uczuliły, kiedy zrobiłam już pełny set tą marką. Więc tutaj wydaje mi się, że jednak po prostu zbyt duża ilość tych lakierów sprawiła, że dostałam uczulenia. Po prostu jakiegoś składnika było za dużo, a kiedy używałam tylko do detali, no to było ok i po prostu no jakoś mnie to nie uczulało. Ja jestem akurat taka, że dość często dostaję jakichś uczuleń, podrażnień po lakierach, więc no powiedzmy, że mogłam się tego spodziewać. Natomiast tak jak mówię, no wcześniej testowałam 2 kolorki i nie było tego problemu, więc nie sądziłam, że mnie uczulą.
no ale tak jest i niestety, tak jak mówię, nie mogę ich w tej chwili używać, natomiast pamiętajcie o tym, że to, że ja dostałam uczulenia, to oczywiście nie znaczy, że Wy też go dostaniecie, więc nie musicie się tego obawiać. Jeżeli korzystacie z różnych lakierów i do tej pory nigdy nie mieliście żadnego problemu, to nie sądzę, żeby te lakiery spowodowały jakiekolwiek uczulenie czy problemy. Natomiast ja zawsze powtarzam i podkreślam, że wszystkie lakiery z AliExpress stosuję mimo wszystko na polską bazę, to znaczy kupioną w Polsce, sprawdzoną, przetestowaną z atestami, żeby jednak nie kłaść ich bezpośrednio na płytkę, no bo wiadomo, że te lakiery nie mają tak podanego i sprawdzonego składu, tak jak właśnie te lakiery, które są sprzedawane na terenie Polski. Dlatego jeżeli używam jakiejkolwiek kolorówki z AliExpress, to mimo wszystko zawsze sięgam sobie po bazę i po top takie sprawdzone, żeby już wiecie, mieć jakieś takie jakby zabezpieczenie, ale właśnie tutaj w tej konfiguracji, kiedy robiłam właśnie te paznokcie z myszką Miki, to były walentynkowe paznokcie, używałam czerwonego lakieru Rosalind, też używałam go na polskiej bazie i z polskim topem, ale niestety mimo wszystko dostałam uczulenia, więc to już jeżeli macie uczulenie, to Was taka baza inna przed uczuleniem nie ochroni. Natomiast jeżeli właśnie nie macie uczulenia, tylko chcecie po prostu jednak troszeczkę odizolować te lakiery od swojej płytki paznokcia, to myślę, że naprawdę warto jednak stosować właśnie sprawdzoną bazę oraz sprawdzony top. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o aplikację tych lakierów, to one w większości nakładają się naprawdę dobrze. Problemy miałam tutaj z kolorem żółtym, chyba białym i tym właśnie brzoskwiniowym, czyli takie jasne kolory z lekko żółtawym zabarwieniem. Są troszeczkę bardziej problematyczne i one mogą smurzyć, natomiast pozostałe są całkiem niezłe, jeżeli chodzi o aplikację, dobrze się samopoziomują, fajnie się układają na tym paznokciu, więc naprawdę nie miałam z nimi większego problemu. I chyba miałam jeszcze tylko problem z tym takim właśnie różowym brokatowym, ale to z tego względu, że on mi przyszedł po prostu już stosunkowo gęsty, tak jakby był już częściowo utwardzony w buteleczce i taki strasznie glutowaty był, wiecie, dosłownie się ciągnął, kiedy wyciągałam ten pędzelek z buteleczki i ja w ogóle, wiecie, napisałam do sprzedawcy i dostałam za niego zwrot, więc oczywiście mówię Wam od razu, że bez problemu zwrot dostałam, kiedy właśnie ten lakier był taki troszeczkę nie do końca dobry, natomiast tak jak mówię, tutaj pozostały te wszystkie niebieskie, róż ten, całkiem ładnie mi się to wszystko nakładało, więc ogólnie jeżeli chodzi o lakiery Rosalind, to wydaje mi się, że wszystko zależy od koloru i po prostu jeżeli traficie na dobry kolor, to lakiery będą naprawdę świetne, będą bardzo dobrze kryły, bardzo dobrze się będą nakładały, natomiast możecie też niestety trafić na bubla, który będzie się źle nakładał i smurzył. Ale to już wszystko, jeżeli chodzi o krycie, konsystencję i teraz przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli wielkości buteleczek i pojemności. Jeżeli oglądaliście mój film o Monasi, to z pewnością wiecie, że w tamtych buteleczkach, które były dokładnie takiej samej wielkości jak właśnie te buteleczki Rosalind, były 2 ml lakieru, chociaż tam na buteleczce było napisane, że te lakiery mają 5 ml. Tutaj mamy taką sytuację, że na tych buteleczkach jest napisane, że te lakiery mają 7 ml, pomimo tego, że tak jak mówię, mają identyczne buteleczki jak Monasi, więc ja byłam bardzo ciekawa, jak ten test wypadnie i ile faktycznie lakieru będzie w tych buteleczkach. No więc jeżeli też jesteście ciekawi, to pokażę Wam teraz, jak przebiegał ten test. I jak widzicie, od razu wiedząc już po wcześniejszych doświadczeniach, że tego lakieru na pewno nie będzie tyle, ile powinno być, wzięłam sobie strzykawkę 5 ml i tym razem okazało się, że lakieru również jest tylko i wyłącznie 2 ml, może troszeczkę więcej, natomiast to jest naprawdę minimalnie powyżej tych 2 ml, czyli dokładnie tyle samo co w lakierach Monasi. I tutaj powiem Wam szczerze, że ja się spodziewałam tego, że tak będzie, z tego względu, że tak jak mówię, te buteleczki są konkretnie identyczne. Tutaj nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o wielkość. I tak samo, jeżeli chodzi o napełnienie, to wiecie, wyciągając pędzelek da się zauważyć, ile tego lakieru jest, więc ja zauważyłam, że tych lakierów jest tyle samo i spodziewałam się, że ten wynik będzie podobny. Natomiast myślałam, że jednak może będzie odrobinkę więcej jednak w tych Rosalindach, skoro większa pojemność jest napisana, ale tak się nie stało. Więc jeżeli chodzi o pojemność tych właśnie lakierów, no to tak jak mówię, tutaj mamy troszkę ponad 2 ml, no i powiedzmy dodając sobie to, co tam jeszcze na ściankach mogło się osadzić, to powiedzmy, że to jest jakieś 2,5 ml do 3 maksymalnie, ale to jest tak maksymalnie co w ogóle może być nalane do tych buteleczek, więc moim zdaniem no tutaj ci sprzedawcy naprawdę szaleją z tymi pojemnościami i naprawdę nie dajmy się nabierać. Oczywiście ja tak jak już Wam mówiłam przy okazji Monasi, ta pojemność nie jest taka super mała i spokojnie wykonacie tymi lakierami kilka manikirów bez problemu,
Więc moim zdaniem to jest w ogóle spoko, że możecie sobie kupić wiele kolorów za bardzo niską cenę i nie musicie, wiecie, się martwić, że to Wam się przeterminuje, zmarnuje i tak dalej. Więc ja ogólnie jestem za tym, żeby kupować właśnie mniejsze pojemności, gdzie macie mniej lakierów, ale więcej kolorów, bo wiadomo, że fajnie jest sobie troszeczkę porozmaicać i pozmieniać te kolory na paznokciach. Natomiast, no tak jak mówię, no mamy tutaj mimo wszystko 2 ml, płacimy za 2 ml $1,5. To jest dokładnie ta sama cena co większości chińskich lakierów z AliExpress, więc tak jak mówię, no nie ma co się tutaj spodziewać cudów, no ale jest jak jest, więc co ja mogę Wam więcej powiedzieć na temat tych lakierów? Myślę, że ogólnie są spoko, jeżeli tak jak mówię, lubicie takie standardowe lakiery ze standardową żelową, taką żelową, ala żelową formułą, to są ok. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o odmaczanie, to odmaczają się tak jak chińskie lakiery, czyli odmaczają się, natomiast odmaczają się ciężej niż niektóre polskie marki i zalecam Wam jednak zastosowanie triku z bazą Peel Off, czyli nakładanie bazy Peel Off na środek paznokcia i wtedy one się będą o wiele łatwiej zdejmowały, ale mimo wszystko się odmaczają, więc to nie jest tak jak typowy żel, że trzeba go koniecznie piłować, tylko da się to odmoczyć, tylko właśnie trzeba troszeczkę dłużej przy tym posiedzieć. Więc tak jak mówiłam, myślę, że to już będzie wszystko, jeżeli chodzi o moją opinię na temat lakierów Rosalind. Ja tak jak mówię, gdybym nie była uczulona, to myślę, że nawet bym ich używała, ponieważ one nie są złe. Formuła jest taka, powiedzmy, ok, chociaż ja osobiście cały czas podkreślam, że wolę jednak Monasi, bo się do nich przyzwyczaiłam. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, czy mieliście lakiery Rosalind albo Monasi i co o nich myślicie, jakie jest Wasze zdanie. Czy też macie na przykład te kolory i jakie jest krycie Waszych kolorów, bo to też może pomóc innym osobom, które na przykład będą szukały opinii na temat właśnie konkretnych kolorów, więc piszcie w komentarzach pod filmem, jakie kolory macie i jakie mają krycie. To będzie naprawdę fajna sprawa. No i dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!